Siemaneczko widzowie, z tej strony Godline. Jak wiecie, zakupiłem ostatnio Switcha 2 i ostatnie 24 godziny spędziłem z tym właśnie sprzętem. Do zrobienia pełnej recenzji zejdzie mi pewnie jeszcze tydzień albo i zresztą lepiej, natomiast wiem, że wielu z Was dziś ma smaka na ten sprzęt i zastanawiacie się, czy warto go kupić. Dlatego właśnie zdecydowałem się przygotować taki szybki materiał z pierwszymi wrażeniami. Zobaczmy, czy Switch 2 mnie zachwycił na pierwsze wrażenie, czy wręcz przeciwnie. Pierwsze, co rzuciło mi się w oczy, to oczywiście jakość wykonania samego sprzętu. Ja szczerze mówiąc byłem z tych osób, które były zadowolone z jakości wykonania samego Switcha 1. Wielu osób właśnie narzekało na tego Switcha 1, że tam strasznie źle wykonany i tak dalej. Ja szczerze mówiąc myślę, że trochę ludzie przesadzali. Natomiast po wzięciu do ręki Switcha 2 widać, że jest to sprzęt lepiej wykonany, jest to sprzęt ulepszony, dający wrażenie obcowania nie z taką zabawką, jaką był właśnie Switch 1, tylko z takim bardziej profesjonalnym sprzętem do grania. Czarny kolor, na razie jedyny dostępny w sumie, dużo większy ekran, o którym sobie jeszcze zresztą powiemy, ulepszone joycony, no i w końcu normalna stopka do stawiania Switcha 2 na blacie. Konsola sprawia dobre wrażenie, jest ładnie wykonana, nic nie trzeszczy, nic nie chrupie, jest po prostu spoko. Pierwsze wrażenie jest naprawdę dobre. Teraz co do ekranu, pewnie to Was najbardziej interesuje. Ten ekran jest fajny. Jest to niemal 8-calowy ekran IPS o rozdzielczości Full HD i odświeżaniu 120 Hz. Do tego obsługuje HDR, natomiast z racji technologii wykonania tego ekranu, czyli że jest to zwykły ekran IPS, nie może być to HDR zbyt imponujący, no i też Wam powiem, że nie jest. Powiem jednak, że spodziewałem się, że będzie gorzej. Wychodzi na to, że ekran jest całkiem solidny, kolory tutaj są soczyste, no i sam ekran wydaje się lepiej skalibrowany niż ten w Switchu 1. Tutaj zobaczcie sobie, mam takie porównanie, bo ja mam Switcha 1 dalej. Możecie zobaczyć sobie obydwa te Switche na zdjęciu. Zobaczcie, że oba pokazują białe tło, natomiast ten w Switchu 1 jest dużo bardziej żółty, w sumie trochę tak jak papież. System konsoli z kolei jest umiarkowanym rozczarowaniem. No fakt, jest szybki, jest parę dodatków, sklep działa trochę szybciej niż na Switchu 1, no w sumie to może nawet nie trochę, dużo szybciej, tak? To jest spoko. Fajne jest też to, że mamy w końcu wbudowany w system czat głosowy. Z drugiej strony nadal nie poprawiono sporo problemów, albo też nawet udało się wprowadzić nowe problemy. Chyba największy problem, nie działa aplikacja YouTube'a. No, nie robię sobie z Was jaj. Oficjalna aplikacja YouTube'a od Google po prostu nie działa. No i to chyba raczej nie wina samego Nintendo, tylko Google'a, no ale tak czy siak jest to jedna z podstawowych aplikacji, także to nadal rzutuje na wrażenia z konsoli. Nintendo powinno przypilnować tego Google'a, żeby on zrobił wcześniej tą aplikację. Tego nie zrobiło, Google się teraz obudził, żeby to naprawić, no i jest trochę późno. Do tego system nie doczekał się też niestety gorąco wyczekiwanych osiągnięć. System trofeów, który my znamy z Xbox i z PlayStation, niestety tutaj się nie znalazł, o niego gracze prosili dosłownie od samego początku Switcha 1, a bardzo szkoda. Osobiście liczyłem, że Nintendo coś z tym zrobi, niestety tak się nie stało. Nie stało się też nic z nagrywaniem rozgrywki i zrobieniem screenów. No Switch 1 w tym miał dosłownie downa, tak? On potrafił nagrać 30 sekund rozgrywki, a screenshoty to robił takiej jakości, że flaki się przewracały. No i tutaj się spodziewałem, że coś się z tym zmieni, niestety się przeliczyłem. Jest tutaj jedna nowość, że można wrzucać sobie te screeny i filmiki do aplikacji Nintendo na telefonie, to jest spoko. Niestety na tej nowości się skończyło, wideo nadal można nagrywać tylko do 30 sekund, a screeny są nadal niskiej jakości, także jak na tyle lat rozwoju to jest trochę słabo. Na deser pozostaje brak języka polskiego w systemie. Tutaj od razu mówię, szczerze mówiąc totalnie mnie wali ten polski, tak? I pewnie większość z Was też totalnie ten polski wali. Natomiast przez to, że w systemie nie ma opcji ustawienia w ogóle polskiego, to niestety wiele gier na Switchu nie uruchamia się po polsku, mimo że fizycznie polskie napisy w sobie posiada. Bo wiecie, gry często w tej materii, w materii języka, polegają na systemie. W systemie nie ma polskiego, więc nie da się ustawić gry po polsku, nawet jeżeli gra takie napisy posiada. To jest po prostu głupie, szkoda, że ten język się tutaj nie znalazł. No ale przejdźmy jednak w końcu do gier, bo wiem, że na te gry czekacie. Tutaj wyróżniamy kilka typów produkcji. Są to gry zrobione wyłącznie na Switcha 2, stare gry, które dostały patcha do Switcha 2 oraz gry bez patchy, które są po prostu w kompatybilności wstecznej. No i tutaj pewnie byście chcieli, żebym ja zaczął od tych nowych gier, które mam na Switcha 2. Powiem więcej, ja też bym chciał, na razie jednak tych gier po prostu nie mam.
Nintendo potwierdziło mi, że przyśle mi tutaj kilka gier, m.in. będzie to Mario Kart World, natomiast ostrzegło mnie, że też mają tutaj opóźnienie, niestety do czasu produkcji tego materiału, do czasu stworzenia tych pierwszych wrażeń, nie otrzymałem jeszcze tego Mario Kart Worlda, także jak wyglądają gry stworzone wyłącznie na Switcha 2 na razie wam nie powiem, bo po prostu nie mam jak. Liczę, że niedługo ten Mario Kart przyjdzie, a i zresztą rozmawiałem też z Electronic Artsem oraz z Segą, żeby podesłali też coś od siebie na dniach. Natomiast mam sporo gier z patchem do Switcha 2, które mogę wam pokazać. Na pierwszy strzał poleciała gra bardzo popularna, czyli Zelda Tears of the Kingdom, dostarczona mi zresztą przez samo Nintendo, za co zresztą serdecznie dziękuję. Aktualizacja do tej gry dla Switcha 2 jest płatna, ona kosztuje około 5 dych, natomiast widać tutaj ogromną różnicę względem oryginału. Rozdzielczość jest znacznie wyższa, obraz jest ostrzejszy, no i przede wszystkim gra działa w końcu w 60 klatkach na sekundę. Na deser mam obsługę HDR, no i tak jak mówiłem, ten HDR dupy nie urywa na ekranie Switcha 2, natomiast jeżeli podłączymy to do monitora czy do telewizora, na przykład ekranu mini LED, który z HDR-em radzi sobie świetnie, no to wtedy robi to wrażenie, wygląda to dużo lepiej. Także jeżeli nie ograliście do tej pory Zelda Tears of the Kingdom, albo zresztą Breath of the Wild, bo obie mają upgrade, albo macie smaka na powrót, to gorąco polecam ten upgrade, gra się znacznie lepiej. Następnie sprawdzimy jeszcze kilka gier, m.in. był to Super Mario Odyssey. Ta gra dostała darmowego patcha dla Switcha 2, jego też widać, ta gra wygląda lepiej, rozdzielczość jest większa, klatki są stabilniejsze, efektu wow co prawda tutaj nie ma, natomiast no ten patch do tej gry jest darmowy i to widać, tak? Darowanemu koniowi się jednak w zęby nie zagląda, ta gra wygląda lepiej, także myślę, że to jest spoko. Różnica w każdym razie jest, jak najbardziej na korzyść Switcha 2, gra się w Mario Odyssey po prostu lepiej. Następnie sprawdziłem też na szybko kilka gier ze Switcha 1, które nie dostały żadnych patchy, na przykład Xenoblade Chronicles 2, Jets and Guns czy kultowego Gothica. Najbardziej szczerze mówiąc mnie interesowało, czy pomimo to, że te gry nie dostały patcha, działają lepiej. Tutaj mogę z przyjemnością potwierdzić, że rzeczywiście tak jest. Xenoblade Chronicles 2 na przykład był znany z tego, że działał po prostu koszmarnie, do tego miał koszmarnie niską rozdzielczość. Obydwie te kwestie mogę tutaj donieść, udało się w jakiejś tam mierze poprawić. Po pierwsze, gra trzyma klatki dużo lepiej niż na Switchu 1, już się tak nie zacina. Po drugie, ta gra korzystała z dynamicznej rozdzielczości i w zależności od obciążenia tego Switcha rozdzielczość się zwiększała albo zmniejszała. Switch 2 jest dużo mocniejszy, więc rozdzielczość jest cały czas na maksimum i to widać. Gra się przyjemniej i o to chodziło. Również sam Gothic doczekał się poprawy. Na Switchu 1 potrafił czasem chrupnąć, a teraz takich chrupnięć jest już mniej, choć dalej niestety są. Spytacie pewnie, no skąd te chrupnięcia się biorą, dlaczego one dalej są? No głównie dlatego, że Gothic ma po prostu spieprzony silnik i on tak chrupie na każdym sprzęcie, nawet na kompie za 10 kafli. Także tutaj akurat cudów nie oczekujcie, ale jest lepiej. Sprawdziłem też kilka innych gier, była w nich poprawa w płynności, do tego nie miałem żadnych problemów z ich działaniem. Wygląda więc na to, że Nintendo tutaj całkiem dobrze poradziło sobie ze wsteczną kompatybilnością. Ja przyznam, odpalałem trochę tych gier, nie znalazłem tutaj żadnych problemów, a te, które odpalałem, działają lepiej niż na oryginalnym Switchu, czyli w sumie o to chodziło, tak? Oczywiście no, bez dedykowanego patcha nie ma co liczyć, że magicznie nagle polepszy się grafika, czy z 30 FPS zrobi wam się 60, tak? Ale te gry działają lepiej, szczególnie te, które się przycinały i to myślę zasługuje na uznanie. Jak więc na razie oceniam Switcha 2? No jest nieźle, ten Switch 2 no jest całkiem fajny, tak? Natomiast nie urwał mi jeszcze dupy, wątpię, żeby tą dupę mi w ogóle urwał. Jest tutaj trochę niedoróbek, szczególnie właśnie jeżeli chodzi o system. Gry działają bardzo fajnie, natomiast nie mogłem jeszcze sprawdzić tych gier natywnych dla Switcha 2. Zobaczymy jak to wyjdzie, zobaczymy jak te gry dostanę, tego Mario Karta i resztę tych gier. Wtedy wam powiem jak to wygląda i czy tą konsolę warto kupić i dla kogo ona jest. Dzięki wam bardzo i do zobaczenia w pełnym materiale niebawem. Dziękuję wam za obejrzenie tego właśnie materiału i zapraszam was do obserwowania kanału, bo takie filmy będą się na nie pojawiać regularnie. Bardzo dziękuję również osobom, które zdecydowały się wesprzeć lub godlajka. Dzięki właśnie waszemu wsparciu udaje się zakupić sprzęt oraz gry, które później trafiają na kanał. Bez waszego wsparcia wielu filmów nie udałoby się w ogóle stworzyć. Także dzięki wam bardzo i do zobaczenia niebawem.